Mam na imię Amber, mam 27 lat, a zeszłej wiosny mój brat Tyler jednym brutalnym uderzeniem zatrzasnął pokrywę mojego laptopa, niszcząc cały mój projekt pracy magisterskiej. 18 miesięcy badań, kodowania i pisania zniknęło w kilka sekund. Gdy w panice zwróciłam się do rodziców o pomoc, moja mama tylko się roześmiała. Och kochanie, jesteś po prostu zbyt wrażliwa. Mój ojciec z kolei parsknął śmiechem i rzucił. Może po prostu nie byłaś stworzona do tego, żeby skończyć studia. Uznali sprawę za zamkniętą, jakby to był tylko kolejny epizod w długiej serii moich wyolbrzymionych problemów. Nie mieli pojęcia, co zrobię dalej, ani jak ten dramatyczny moment stanie się początkiem największego zwycięstwa w moim życiu. Zanim opowiem Ci, jak zamieniłam tę katastrofę w życiowy triumf, daj mi znać w komentarzach, skąd oglądasz i nie zapomnij zasubskrybować, jeśli interesują Cię historie o rodzinnej zdradzie i słodkiej karmie. Dorastałam w przeciętnym, podmiejskim osiedlu w stanie Michigan w domu, gdzie osiągnięcia naukowe były zauważane, ale nigdy naprawdę celebrowane. Już jako dziecko wykazywałam niezwykłe zdolności w matematyce i informatyce, potrafiłam godzinami rozwiązywać skomplikowane zadania, podczas gdy mój młodszy brat Tyler wolał sport i towarzystwo. Byłam pierwszą osobą w naszej rodzinie, która dostała się na studia, i to z pełnym stypendium na University of Michigan na kierunku informatyka. Moi rodzice, Linda i Robert, przyjechali na moją uroczystość ukończenia liceum, ale większą część ceremonii spędzili, rozmawiając o zbliżających się mistrzostwach futbolowych Tylera. Kiedy ukończyłam studia z wyróżnieniem, pojawili się na ceremonii, ale natychmiast po niej opuścili kampus, spieszyli się na imprezę bractwa Tylera. Z czasem przywykłam do tego schematu, moje osiągnięcia były jedynie przypisami w wielkiej, niekończącej się epopei życia Tylera. Tyler, 4 lata młodszy ode mnie, miał 23 lata i od zawsze był złotym dzieckiem rodziny. Z atletyczną sylwetką, charyzmą i naturalną pewnością siebie przyciągał uwagę, gdziekolwiek się pojawił. Po zaledwie jednym semestrze rzucił college społeczny, to nie było dla niego, i od tamtej pory pracował dorywczo u naszego wujka w firmie budowlanej. Większość zarobków wydawał na imprezy i tuning swojego pick-upa. Tymczasem ja, w programie magisterskim z zakresu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych, mierzyłam się z ogromnymi wyzwaniami, ale również z poczuciem głębokiego spełnienia. Przez 18 miesięcy pracowałam nad innowacyjnym algorytmem do analizy predykcyjnej danych medycznych, który mógłby pomóc w wykrywaniu wczesnych markerów pewnych chorób. Moja promotorka, profesor Diana Martinez, wierzyła we mnie w sposób, jakiego nigdy nie zaznałam od własnej rodziny. Amber, ta praca naprawdę może coś zmienić, powtarzała mi wielokrotnie. Masz ogromny potencjał. Twój brat zdobył decydujące przyłożenie. Oznajmiała moja matka podczas cotygodniowych rozmów telefonicznych, niemal zupełnie nie pytając o moje badania. Jak tam te twoje komputerki? Dorzucał ojciec od niechcenia. Starałam się im wyjaśniać, jak ważne jest to, co robię, jak moje algorytmy mogą przyczynić się do przełomów w medycynie, ale ich spojrzenia stawały się puste, gdy tylko pojawiały się słowa przetwarzanie danych lub i optymalizacja. Gdy wspomniałam, że jestem brana pod uwagę do prestiżowego programu technologicznego, matka od razu zmieniła temat, zaczęła opowiadać o nowej dziewczynie Tylera. Gdy wygrałam wydziałową nagrodę za projekt badawczy, ojciec zapytał tylko: a są z tego jakieś pieniądze? Po czym rozczarowany pokiwał głową, gdy powiedziałam, że to tylko wyróżnienie naukowe. Miałam system kopii zapasowych, dyski zewnętrzne i chmurę, wszystko aktualizowane co tydzień. Ale na 3 tygodnie przed ostatecznym terminem moja subskrypcja w chmurze wygasła, a ja, pochłonięta ostatnimi poprawkami, nie odnowiłam jej od razu. Najnowsza kopia na dysku zewnętrznym była sprzed 2 tygodni, brakowało kluczowych zmian i finalnych optymalizacji algorytmu. W miarę jak zbliżał się termin oddania pracy, napięcie w domu narastało. Wróciłam na wiosenną przerwę do rodziców, licząc na ciszę i skupienie, które miały pomóc mi sfinalizować projekt. Potrzebowałam jeszcze tylko tygodnia intensywnej pracy. Może mogłabyś popracować w bibliotece? Zasugerowała mama, gdy wyjaśniłam, że potrzebuję ciszy. Tyler zaprosił kolegów na weekend. Mam tu wszystkie notatki, cały mój system, tłumaczyłam.
Wystarczy, żeby wszyscy uszanowali, że mam bardzo ważny termin. Ojciec pokiwał głową, ale widziałam, że zupełnie nie pojmował powagi sytuacji. Dla nich to była tylko jakaś tam praca domowa, a nie kulminacja lat badań i klucz do mojej przyszłości zawodowej. Profesor Diana pisała do mnie codziennie, pełna ekscytacji. Twoje podejście do optymalizacji algorytmu jest naprawdę nowatorskie, Amber napisała w ostatnim mailu. Nie mogę się doczekać finalnej wersji. To może otworzyć przed tobą wiele drzwi zarówno w środowisku akademickim, jak i w branży. Jej wiara we mnie była dla mnie ratunkiem, tym potwierdzeniem, którego nigdy nie zaznałam w domu. Z jej zachętą zaczęłam aplikować do najlepszych firm technologicznych i instytucji badawczych. Szanse, które w całości zależały od pomyślnego ukończenia mojej pracy dyplomowej. Rano, dzień przed całym zajściem, otrzymałam maila od Tech Innovate, jednej z czołowych firm badawczych. Wyrazili zainteresowanie moim projektem na podstawie rekomendacji profesor Diany. Z przyjemnością zapoznamy się z pani kompletną pracą po obronie, napisali. Możliwe, że otworzy się u nas stanowisko, które idealnie wpisuje się w zakres pani badań. To była ta szansa. Ta, na którą pracowałam całe życie. To był moment, w którym miałam wreszcie zaistnieć i zmienić świat swoją pracą. I wreszcie mogłam udowodnić mojej rodzinie, że moja praca przy komputerze naprawdę ma znaczenie. Z nowo odnalezioną determinacją rzuciłam się w wir ostatnich poprawek, świadoma, że jeszcze tylko jeden tydzień skupionej pracy może całkowicie odmienić bieg mojej kariery. Nie wiedziałam jednak, że Tyler miał zupełnie inne plany zarówno wobec mojego laptopa, jak i mojej przyszłości. Dzień, który miał zmienić wszystko, zaczął się jak każdy inny podczas tamtego wiosennego tygodnia przerwy. Obudziłam się wcześnie, zrobiłam sobie duży kubek kawy i usiadłam przy małym biurku w moim dziecięcym pokoju. Ściany wciąż zdobiły wyblakłe plakaty z czasów licealnych i nie zespołów muzycznych, jak w większości pokojów nastolatków, lecz wzory matematyczne i ulotki z konferencji z dziedziny informatyki. Moje miejsce pracy było uporządkowane do granic możliwości. Laptop ustawiony centralnie na biurku, zeszyty posegregowane tematycznie, karteczki samoprzylepne zakodowane kolorami według priorytetu. W środku chaotycznego domu moich rodziców stworzyłam sobie produktywną bańkę skupienia. O godzinie 8 rano byłam już pogrążona w dopracowywaniu szczególnie złożonej części mojego algorytmu, takiej, która wymagała absolutnego skupienia i precyzji. Około południa usłyszałam trzaśnięcie drzwi wejściowych, a po chwili donośny głos Tylera rozbrzmiał w całym domu. Nie spodziewałam się go aż do wieczora. Rodzice mówili, że dziś pracuję. Próbowałam nie dać się rozproszyć, włożyłam słuchawki i podgłosiłam playlistę do nauki. 20 minut później drzwi do mojego pokoju otworzyły się z hukiem. Tyler stał w progu z szerokim uśmiechem, a obok niego dwaj jego starzy koledzy z liceum, Jake i Brandon. Wszyscy trzej trzymali w dłoniach puszki piwa, mimo że była dopiero wczesna pora dnia. Hej, kujonie! Urządzamy dziś imprezę, oznajmił Tyler bez ceregieli, nie racząc nawet zapukać czy zauważyć, że ewidentnie pracuje. Powoli wyjęłam słuchawki z uszu. Myślałam, że dziś pracujesz. Mama i tata mówili, że w domu będzie cicho. Tyler parsknął śmiechem. Plany się zmieniły. Szef dał nam wolne. Poza tym, halo, to przecież wiosenna przerwa. Nikt nie powinien siedzieć nad książkami. To nie są książki, Tyler. To moja praca magisterska. Termin mam za tydzień, odpowiedziałam spokojnie, starając się brzmieć rozsądnie. Brandon, oparty nonszalancko o framugę drzwi, uśmiechnął się z politowaniem. Brzmi jak nuda do kwadratu. Potrzebujemy głośnika Bluetooth, powiedział Tyler, ignorując moją wypowiedź i rozglądając się po pokoju. Myślę, że tata go tu schował. Nie widziałam go, odparłam, już czując, jak narasta mi napięciowy ból głowy. Możecie proszę zamknąć drzwi. Naprawdę muszę się skupić. Tyler teatralnie przewrócił oczami z wyraźnym pokazem dla swoich kumpli. Jezu, Amber, wyłuzuj. To nie tak, że ten twój projekt komputerowy ratuje życie. Ironia tego stwierdzenia, biorąc pod uwagę, że mój algorytm był zaprojektowany właśnie po to, by usprawnić wczesne wykrywanie chorób, i nie umknęła mojej uwadze.
Ale wiedziałam, że tłumaczenie czegokolwiek byłoby bezcelowe. Po prostu bądźcie trochę ciszej, dobrze? Zostały mi jeszcze tylko parę godzin pracy, potem zniknę wam z oczu. Tyler wzruszył ramionami w sposób zupełnie nieprzekonujący, po czym w końcu opuścili mój pokój. Zamknęłam drzwi, wzięłam głęboki oddech i próbowałam wrócić do pracy. Ale koncentracja przychodziła coraz trudniej. Wkrótce w domu pojawiło się więcej znajomych Tylera, a z dołu zaczęła dobiegać głośna muzyka, śmiech i krzyki. O 15:00 hałas był już nie do zniesienia. Zapisałam pracę, uśpiłam laptopa i zeszłam na dół po szklankę wody, by ponownie poprosić o ciszę. Kuchnia wyglądała jak po imprezie, pudełka po pizzy, puszki po piwie i opakowania po chipsach. Tyler i około 8 jego znajomych siedziało przed telewizorem w salonie, grając na konsoli przy maksymalnym poziomie głośności. Tyler, możesz trochę ściszyć? Zapytałam, podnosząc głos, by przebić się przez kakofonię. Nie raczył nawet spojrzeć. Jak ściszymy, to nic nie usłyszymy z gry. A ja nie słyszę własnych myśli na górze, odparłam. Potrzebuję tylko jeszcze paru godzin ciszy, nic więcej. Jake, rozwalony na kanapie, parsknął. Stara, twoja siostra to naprawdę zabójczyni imprez. Twarz Tylera pociemniała. To też mój dom, wiesz. Jak ci przeszkadza, to idź do biblioteki. Ale wszystkie moje notatki i cały sprzęt mam tutaj. Zaplanowałam cały tydzień pracy tutaj, tłumaczyłam po raz setny. Mama i tata obiecali, że w dzień będzie cicho. Mama i tata teraz tu nie są, odburknął Tyler. A my się bawimy. Świat nie kręci się wokół twojej głupiej pracy dyplomowej. Czułam, jak kończy mi się cierpliwość. To nie jest głupie, to moja przyszłość. To, że ty rzuciłeś studia po pierwszym semestrze, nie znaczy, że edukacja nie ma znaczenia. W chwili, gdy wypowiedziałam te słowa, pożałowałam ich. Twarz Tylera poczerwieniała ze złości, a jego znajomi wymienili niespokojne spojrzenia. Przynajmniej mam przyjaciół i życie towarzyskie, warknął. A co ci da ta twoja cudowna edukacja, skoro jesteś tylko nudną szarą myszką, z którą nikt nie chce przebywać? Te słowa zabolały bardziej, niż chciałam się przed sobą przyznać. Zamiast eskalować konflikt, chwyciłam szklankę, nalałam sobie wody a więc wycofałam się na górę, zamykając drzwi z wyraźnym trzaskiem. Moje ręce drżały, gdy znów usiadłam przy biurku. Chwilę później muzyka dobiegająca z parteru wyraźnie się nasiliła, zemsta Tylera, dziecinna i złośliwa, lecz skuteczna. Wsunęłam słuchawki do uszu, próbując odciąć się od świata, i ponownie otworzyłam laptopa. Sekcja dotycząca algorytmu, nad którą pracowałam, wymagała absolutnej precyzji i jedno błędnie przypisane zmienne mogło zrujnować cały model predykcyjny. Zmusiłam się do koncentracji, mimo że bas przenikał przez podłogę i dudnił w klatce piersiowej. Około 17:00 usłyszałam odgłos wjeżdżającego na podjazd samochodu, rodzice wrócili. Ogarnęła mnie ulga. Na pewno zaprowadzą porządek, przywrócą choć odrobinę normalności. Pracowałam dalej, czekając, aż muzyka ucichnie, gdy tylko wejdą do domu. Zamiast tego usłyszałam rozradowany śmiech mamy. Och, co za miła niespodzianka! Zawołała. Nie wiedziałam, że masz gości, Tyler. Czekałam, aż ojciec powie coś o hałasie albo bałaganie, ale zamiast tego usłyszałam, jak z łatwością wita się z kolegami Tylera po imieniu, pyta ich o wyniki meczów, żartuje, jakby był jednym z nich. Muzyka nadal grała na pełen regulator. W końcu nie wytrzymałam. Zapisałam pracę, zeszłam na dół i zastałam rodziców w kuchni, rozpakowujących zakupy. Tyler i jego koledzy wciąż hałasowali, skupieni na swojej turniejowej grze. Mamo, tato, zaczęłam, starając się, by w głosie nie brzmiała desperacja. Naprawdę potrzebuję ciszy. Pracuję nad moją pracą dyplomową. Termin oddania mija za tydzień. Mam kluczowe poprawki do wprowadzenia. Mama spojrzała na mnie z wyrazem lekkiej irytacji. Amber, to ferie wiosenne. Tyler zaprosił przyjaciół. Nie możesz po prostu pracować gdzie indziej. Próbuję to robić cały dzień, wyjaśniłam. Ale jest za głośno. Potrzebuję skupienia.
Ojciec westchnął. Może powinnaś była zostać na uczelni, jeśli tak bardzo musisz pracować. To czas dla rodziny. Wróciłam, bo powiedzieliście, że będzie tu spokojnie, przypomniałam, czując, jak narasta we mnie frustracja. Pytałam jeszcze przed przerwą, czy to będzie dobre miejsce do pracy. Oboje zapewniliście mnie, że tak. Mama włożyła kolejną paczkę do szafki, odwrócona do mnie plecami. Nie wiedzieliśmy, że Tyler zrobi małe spotkanie. Dobrze, że się w końcu z kimś spotyka. Małe spotkanie. Powtórzyłam z niedowierzaniem. Jest tu chyba z 10 osób. Muzyka trzęsie ścianami, a ja mam do oddania pracę, która może zdecydować o mojej przyszłości. Nie przesadzaj, rzucił ojciec zbywająco. To tylko szkoła. Świat się nie skończy, jeśli nie oddasz tej pracy na czas. To obojętne odrzucenie mojej pracy, która pochłonęła niemal 2 lata mojego życia, uderzyło mnie fizycznie. Stałam w kuchni, patrząc, jak rodzice spokojnie przygotowują obiad dla niezapowiedzianej imprezy Tylera, i z bolesną jasnością zrozumiałam, gdzie jest moje miejsce w tej rodzinnej hierarchii. Bez słowa wróciłam na górę i ponownie zamknęłam drzwi, odcinając się od hałasu i obojętności. Zostało mi 6 dni na dokończenie poprawek. Musiałam tylko przetrwać ten wieczór, a jutro znajdę inne miejsce do pracy. Gdziekolwiek, byleby nie traktowano moich osiągnięć jak uciążliwości. Nie miałam pojęcia, że jutro będzie za późno. Pracowałam jeszcze przez godzinę, próbując z całych sił zagłuszyć coraz głośniejsze odgłosy z dołu, gdy nagle drzwi mojego pokoju z hukiem się otworzyły. Tyler stał w progu, twarz zaróżowiona od alkoholu, po jego bokach Jake i Brandon. Zapach piwa wdarł się do mojego starannie utrzymanego azylu. Nadal przy tym siedzisz, Ceo. Tyler zabełkotał, opierając się o framugę drzwi. Wiesz, co jest z tobą nie tak, Amber. Ty nie potrafisz się bawić. Odruchowo zapisałam dokument, nawyk wykształcony przez lata ciężkiej pracy. Potrafię się bawić, Tyler. Tylko nie wtedy, gdy mam termin na karku. Jake parsknął śmiechem. Dla komputerowego nerda zabawa to pewnie jeszcze więcej komputerów. Zignorowałam go i odwróciłam się z powrotem do ekranu. Muszę skończyć ten fragment dziś wieczorem. Możecie po prostu zostawić mnie w spokoju na kilka godzin? Tyler odepchnął się od futryny i zatoczył kilka kroków w głąb pokoju. Jego ruchy były nieskoordynowane, nieprzewidywalne. Nie wydaje mi się, żebym cię zostawił w spokoju. Mam dość tego, że wszyscy w tym domu chodzą na palcach, bo księżniczka Amber potrzebuje ciszy do swojej superważnej pracy dyplomowej. Sposób, w jaki powiedział superważnej, ociekał drwiną. Poczułam znajomy skurcz napięcia w żołądku. Tyler, nie proszę o wiele. Tylko o odrobinę szacunku dla mojej pracy. Zaśmiał się, ale w jego śmiechu nie było śladu rozbawienia. Szacunku. Ty chcesz szacunku za siedzenie całymi dniami sama w pokoju i stukaniem w klawiaturę? A co ze mną? To też mój dom. Brandon zbliżył się do półki z książkami i niedbale zaczął podnosić moje nagrody i wyróżnienia z ostatnich lat. Kurde, ty naprawdę jesteś nerdem. Proszę, nie dotykaj tego, powiedziałam, czując, jak narasta we mnie lęk, gdy sięgnął po szklaną statuetkę z sympozjum wyróżnionych studentów. A jak nie? Rzucił Brandon wyzywająco, nie ruszając się ani o centymetr. Tyler stanął teraz tuż za moim krzesłem, zbyt blisko. Pochylał się nade mną, czułam jego oddech na karku. Wiesz co, Amber? Myślę, że powinnaś zrobić sobie przerwę. Zejdź na dół, wypij piwo. Zachowuj się jak normalna osoba, choć raz w życiu. Zejdę, jak skończę ten fragment, powiedziałam, starając się, by głos mi nie zadrżał. Obiecuję. Dajcie mi tylko godzinę. Godzinę, dzień, tydzień, z tobą to zawsze coś, Tyler stwardniał w głosie. Mama i tata myślą, że jesteś taka wyjątkowa ze swoim dyplomem i pracą magisterską. Dlaczego nie możesz być jak siostra? Ona coś osiągnie. Mam dość tego słuchania. Odwróciłam się na krześle, autentycznie zaskoczona. O czym ty mówisz? Oni prawie w ogóle nie zwracają uwagi na moją pracę.
Od dziecka chwalą twoje mecze i twoich znajomych. Tylerowi twarz wykrzywiła się w coś pomiędzy wściekłością i ból, tak dobrze znany. Zawsze się tobą chwalą przed znajomymi. Nasza córka, geniusz, robi magisterkę. A ja to tylko rozczarowanie, ta, która nie dała rady na studiach. Zanim zdążyłam przetworzyć tę całkowicie niespodziewaną perspektywę, wzrok Tylera skupił się na ekranie mojego laptopa pełnym zawiłego kodu i wzorów matematycznych. To co? Ten twój bezcenny dyplom. Jego głos nabrał niepokojącej ostrości. Ten głupi program jest ważniejszy niż rodzina. To nie jest po prostu program, zaczęłam wyjaśniać. To algorytm, który może pomóc w wykrywaniu wczesnych objawów. Nie zdążyłam dokończyć. W jednym płynnym, upojonym alkoholem ruchu, Tyler chwycił mój laptop z biurka. Wtyczka z trzaskiem wyszarpnęła się z gniazdka, papiery posypały się na podłogę. Tyler! Wrzasnęłam, rzucając się w jego stronę. Co ty robisz? Uniósł komputer nad głowę, poza mój zasięg. Zobaczmy, jakie to naprawdę ważne. Tyler, błagam, krzyknęłam, panika ścisnęła mi gardło. Tam jest wszystko, całe moje życie. Na jego twarzy pojawił się okrutny grymas. Twój dyplom. A kogo to obchodzi? I wtedy, z pełną świadomością tego, co robi, z całej siły cisnął laptopem o podłogę. Przeszywający dźwięk roztrzaskiwanej elektroniki wypełnił pokój. Ale to nie był koniec. Tyler podniósł nogę i z całym impetem nadepnął na ekran. Rozprysnął się jak szkło pod ciężarem jego stopy. Upadłam na kolana, a z mojego gardła wyrwał się jęk bólu. Zebrałam roztrzaskane kawałki, jakby to był ranny zwierzak, ekran zupełnie zniszczony, obudowa pęknięta, wnętrze rozprute. 18 miesięcy pracy. Niezliczone godziny kodowania, badań, wszystko zniknęło w kilka sekund bezsensownej przemocy. Boże, wyszeptałam, łzy zasnuły mi wzrok. Jak mogłeś? Jake i Brandon stali jak wryci, ich rozbawienie zgasło, gdy pojęli, co się naprawdę wydarzyło. Stary, wymamrotał Brandon. To było chore. Przez chwilę Tyler wyglądał na mniej pewnego siebie. Ale szybko odzyskał fason. To tylko komputer. Kupi nowy. Przytuliłam zniszczony laptop do piersi i minęłam ich biegiem, zbiegając po schodach. Musiałam znaleźć rodziców. Oni przecież musieli to zrozumieć. Musieli coś zrobić. Znalazłam ich w kuchni. Mama układała przekąski na półmisku, tata mieszał drinki. Mamo! Tato, wydyszałam, walcząc z łzami. Tyler, on zniszczył mój laptop. Cała moja praca dyplomowa, wszystko tam było. Zrobił to celowo. Pokazałam im zdewastowane urządzenie, ekran zwisał na kablach, klawisze rozsypane. Mama westchnęła zmęczona. Kochanie, jesteś zbyt wrażliwa. Pewnie nie chciał aż tak go zepsuć. Patrzyłam na nią osłupiała. On go roztrzaskał. Na podłodze. A potem po nim skakał. Tydzień przed oddaniem pracy. Tata spojrzał na laptopa, po czym sięgnął po kolejną butelkę. Zdarza się. Może trzeba było robić kopie zapasowe. Robię. Krzyknęłam, głos drżał mi z niedowierzania. Ale ostatnie poprawki nie zdążyły się zapisać w chmurze. Mogę stracić tygodnie pracy. Tyler pojawił się u dołu schodów, Jake i Brandon za nim, wyraźnie skrępowani. To był wypadek, skłamał bez mrugnięcia okiem. Ona przesadza. Nie było aż tak źle. Powiedziałeś, kogo obchodzi twój dyplom, a potem to rozbiłeś. Zawołałam, błagalnie patrząc to na mamę, to na tatę. Przysięgam. Tata zachichotał i pokręcił głową. Może nie każdy jest stworzony do studiowania. Te wszystkie tytuły nie są dla każdego. Jego słowa ugodziły mnie jak cios. Mama zaśmiała się razem z nim, układając ser na tacy, jakby nic się nie stało. Kupimy ci nowy komputer po przerwie świątecznej, zaproponowała tonem, jakby to wszystko rozwiązywało. A teraz chodź na imprezę, dobrze ci zrobi trochę luzu.
Stałam w kuchni, trzymając w ramionach szczątki mojej kariery, otoczona przez ludzi, którzy nie chcieli lub nie potrafili zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Tyler uśmiechnął się za plecami mamy, pewien bezkarności. Jego koledzy przesuwali się niespokojnie, może jako jedyni w tym domu rozumieli powagę sytuacji. Bez słowa odwróciłam się i pobiegłam na górę. Zatrzasnęłam się w łazience, jedynym pomieszczeniu w domu z zamkiem, i osunęłam się na podłogę, wciąż kurczowo tuląc zniszczony laptop. I dopiero wtedy pozwoliłam sobie na całkowity upadek. Z dołu dochodził śmiech. Muzyka grała. Ktoś stukał kieliszkami. Jakby nic się nie stało. Jakby właśnie nie zrujnowano mi przyszłości. Jakby brat, który miał mnie kochać, i rodzice, którzy mieli mnie chronić, nie zawiedli mnie w najgłębszy możliwy sposób. W tamtej chwili coś we mnie pękło, coś znacznie głębszego niż metal obudowy. To była ostatnia, krucha nić nadziei, że moja rodzina kiedykolwiek mnie doceni. W jej miejsce pojawiło się coś nowego, chłodna, przejrzysta determinacja, która zmieni wszystko. Nie wiem, jak długo siedziałam na podłodze łazienki, tuląc do siebie martwą maszynę jak ranne zwierzę. Na dole życie toczyło się dalej. Śmiech. Muzyka. Sztuczne szczęście. W mojej głowie wciąż na nowo odtwarzała się scena, twarz Tylera, gdy miażdżył mój komputer. Trzask pękającego ekranu. Obojętny chichot mojego ojca. Gdy w końcu mój oddech się uspokoił, otarłam łzy i oceniłam swoją sytuację z klinicznym dystansem. Laptop był bez wątpienia zniszczony, ekran roztrzaskany tak, że nie było już czego ratować, obudowa pęknięta, odsłaniająca uszkodzone wnętrze. Ale może chociaż dysk twardy dałoby się odzyskać. Mój ostatni backup w chmurze pochodził sprzed 2 tygodni, brakowało w nim kluczowych optymalizacji algorytmu oraz całej sekcji z wnioskami, którą ostatnio dopracowywałam z taką pieczołowitością. Potrzebowałam pomocy. I było już jasne, że nie przyjdzie ona z mojej rodziny. Drżącymi rękami wyciągnęłam telefon z kieszeni i zadzwoniłam do jedynej znajomej, jaką miałam w okolicy, Rachel. Była koleżanką z czasów studiów licencjackich, teraz pracowała w firmie technologicznej w naszym miasteczku. Nie byłyśmy sobie szczególnie bliskie, ale w promieniu 100 mil nie znałam nikogo, kto mógłby naprawdę pojąć wagę tej sytuacji. Rachel. Mój głos zadrżał, gdy odebrała. Wybacz, że tak nagle. Ale mam kryzys. Opowiedziałam jej, co się stało. Każde słowo bolało, gdy wypowiadałam je na głos. Twój brat zrobił CEO. Niedowierzanie Rachel było dla mnie w dziwny sposób kojące. Pierwsze uznanie, że to, co się stało, nie było ani normalne, ani akceptowalne. A twoi rodzice się śmiali. Uważają, że przesadzam, opowiedziałam, czując, jak niesprawiedliwość tamtej chwili dławi mnie w gardle. To chore, Amber. Oczywiście, że nie przesadzasz, i jej głos był stanowczy, pełen gniewu w mojej obronie. Słuchaj, moja współlokatorka wyjechała. Możesz przenocować u nas na kanapie, jeśli chcesz się stamtąd wyrwać. Ulga zalała mnie jak ciepła fala. Na pewno? Nie chcę się narzucać. Absolutnie. Spakuj się i daj mi znać, jak będziesz w drodze. Rozłączyłam się, po czym ochlapałam twarz zimną wodą i spojrzałam w lustro. Oczy miałam czerwone, opuchnięte. Twarz blaci i pokryta śladami po płaczu. Ale pod tą całą rozpaczą w moim spojrzeniu zaczęło krystalizować się coś nowego, determinacja. Jakby w roztworze powoli tworzył się kryształ. Odblokowałam drzwi łazienki i nasłuchiwałam. Impreza wciąż trwała w najlepsze na dole. Przemknęłam do swojej sypialni, omijając kawałki zniszczonego laptopa rozsiane po podłodze, i sięgnęłam po torbę podróżną. Pakowałam się metodycznie: ubrania, kosmetyki, zewnętrzny dysk, notatnik, ładowarki, wydrukowane artykuły naukowe. Gdy zasuwałam suwak torby, usłyszałam kroki na korytarzu i zamarłam. Ale przeszły dalej, w towarzystwie pijackiego śmiechu. Byłam niewidzialna we własnym kryzysie i pierwszy raz ta niewidzialność działała na moją korzyść. Zanim wyszłam, zebrałam ostrożnie kawałki laptopa i włożyłam je do plastikowej torby. Może dział IT będzie w stanie coś jeszcze z tego wyciągnąć.
Spojrzałam po raz ostatni na swój dziecięcy pokój, półki z nagrodami, ściany obwieszone dyplomami. Namacalne dowody osiągnięć, które nigdy nie były wystarczające dla mojej rodziny. Poczułam dziwny dystans, jakby mnie już tu nie było. Zeszłam na dół, trzymając się obrzeży domu, by nie przechodzić przez salon, gdzie toczyła się impreza. Gdy mijałam kuchnię, usłyszałam głos matki. Tyler czuje się okropnie, ale Amber zawsze przesadza z tą swoją nauką. Pamiętasz, jak płakała, gdy dostała B w 10. klasie? Ojciec odpowiedział lekceważąco. Przejdzie jej. To tylko komputer. Włączył się też Tyler, wcale nie brzmiący na przejętego. Pewnie tylko to wykorzystuje jako wymówkę. I tak by nie zdążyła skończyć na czas. Zaśmiali się. Ten dźwięk przeciął mnie jak odłamek szkła. Nie żegnając się z nikim, wymknęłam się przez frontowe drzwi w chłodny, wiosenny wieczór. Droga do mieszkania Rachel była jak sen na jawie. W głowie kłębiły mi się liczby. Ile godzin pracy przepadło, ile czasu zostało do terminu, czy da się w ogóle odtworzyć brakujące fragmenty z pamięci. Żadne równanie nie dawało wyniku innego niż porażka. Gdy dotarłam na miejsce, Rachel już czekała przy drzwiach swojego małego, ale zadbanego mieszkania. Bez słowa objęła mnie pierwszy gest prawdziwego wsparcia, jaki otrzymałam od początku tego koszmaru. Rozłożyłam ci kanapę i powiedziała, prowadząc mnie do środka. Mam herbatę albo wino. Albo jedno i drugie. Czego tylko potrzebujesz. Opadłam na kanapę. Wyczerpanie emocjonalne i fizyczne w końcu mnie dopadło. Nie wiem nawet, od czego zacząć, wyszeptałam. Rachel usiadła obok. Najpierw powiedziała, napisałaś już do swojego promotora. Pokręciłam głową. W całym tym chaosie nawet nie przyszło mi to do głowy. Zrób to teraz, zachęciła łagodnie. Profesor Martinez musi wiedzieć, co się stało. Może da ci przedłużenie. Napisałam maila na tablecie Rachel. Palce lekko mi się trzęsły, gdy opisywałam sytuację. Dołączyłam zdjęcia zniszczonego laptopa jako dowód i nacisnęłam wyślij, zanim zdążyłam się rozmyślić. A co jeśli uzna, że wymyślam wymówki? Szepnęłam, niepewność wpojona przez lata rodzinnego lekceważenia wychynęła na powierzchnię. Nie uzna, zapewniła Rachel. A jeśli ktoś może ci pomóc, to właśnie ona. Zostałyśmy razem do późnej nocy, Rachel pomagała mi spisywać, co dokładnie przepadło, a co może być jeszcze do odzyskania. Najnowsza wersja mojego algorytmu, ta ulepszona po konsultacjach z innym profesorem, istniała tylko na uszkodzonym laptopie. Sekcja z wnioskami, która spinała całość badań, również. Czyli w najgorszym wypadku straciłaś jakieś 72 godziny pracy, podsumowała Rachel, robiąc notatki. Tyle, potwierdziłam. Liczba wydawała się jednocześnie mała i nie do przejścia. Ale to były najważniejsze 72 godziny, ostatnie poprawki, dzięki którym wszystko zaczynało działać razem. Mój telefon zawibrował. Wiadomości od matki. Gdzie jesteś? Bardzo niegrzecznie jest wyjść bez pożegnania. Tyler, źle się czuje. Powinnaś wrócić, żeby się pogodzić. Wyłączyłam telefon. Bez odpowiedzi. Tamtej nocy sen przychodził ciężko. Śniły mi się dźwięki roztrzaskiwanych rzeczy i szyderczy śmiech. Obudziłam się przed świtem, a mój umysł natychmiast pogrążył się w gorączkowym biegu, przytłoczony ogromem tego, co mnie czekało. Gdy mieszkanie Rachel zaczęło wypełniać się bladym światłem poranka, usiadłam przy jej kuchennym stole z nowym zeszytem i zaczęłam skrupulatnie kreślić plan odbudowy wszystkiego, co straciłam. O 7 rano otrzymałam maila od profesor Martinez. Amber, jestem oburzona tym, co się stało. Przyjdź do mojego gabinetu o 9, znajdziemy rozwiązanie. Nie trać nadziei. Po raz pierwszy od chwili, gdy Tyler zniszczył mój laptop, poczułam ledwie uchwytną iskrę nadziei. Nie byłam z tym sama. Kiedy brałam prysznic i przygotowywałam się na spotkanie z profesor Martinez, ogarnęło mnie inne, zupełnie nowe uczucie, krystalicznie czyste i dziwnie wyzwalające. Moja rodzina pokazała mi, kim naprawdę jest i jak niewiele dla nich znaczę.
Była w tym jakaś brutalna siła, a potwierdzenie tego, co przeczuwałam od lat. Spojrzałam na swoje odbicie, nie widziałam już tylko zniszczenia, ani nawet determinacji. Widziałam kogoś, kto nie ma już nic do stracenia. A to czyniło mnie niebezpieczną w sposób, którego Tyler ani moi rodzice nie mogli przewidzieć. Gabinet profesor Diany Martinez zawsze był dla mnie azyłem. Ściany wyłożone książkami, biurko pełne starannie posegregowanych stosów prac badawczych, w powietrzu subtelna mieszanka zapachu kawy i mięty. Ale tego dnia, gdy usiadłam naprzeciwko niej i zaczęłam relacjonować wydarzenia, to miejsce było jak ostatnia bezpieczna wyspa w tonącym świecie. Wyjęłam z torby roztrzaskany laptop. Jej twarz spochmurniała, gdy przyjrzała się uszkodzeniom. To nie był przypadek, stwierdziła bez wahania. Zniszczenia są zbyt rozległe. Mój brat zrobił to celowo, potwierdziłam, głos miałam dziwnie pewny. Moi rodzice uważają, że przesadzam. Profesor Martinez zdjęła okulary i potarła nasadę nosa. Amber, chcę, byś to usłyszała wyraźnie, to nie jest przesada. To był akt sabotażu. I jest absolutnie nie do zaakceptowania. Jej słowa działały jak tlen i po raz pierwszy od incydentu mogłam znowu oddychać. Pytanie teraz brzmi, kontynuowała jak zwykle rzeczowa, jak ruszamy dalej. Masz 6 dni do ostatecznego terminu. Zobaczmy, co da się odzyskać. Podniosła telefon i zadzwoniła do specjalisty IT z Wydziału Informatyki. Opisała sprawę krótko i stanowczo. W ciągu godziny Rise IT delikatnie demontował dysk twardy z mojego pogiętego laptopa. Zrobię, co się da i obiecał. Ale nie gwarantuję cudów. Sprzęt dostał mocno w kość. Podczas gdy Ray pracował, profesor Martinez przedstawiła plan awaryjny. Daję ci dostęp 24/7 do laboratorium zaawansowanych algorytmów, powiedziała, wręczając mi specjalną kartę. Tam są nasze najmocniejsze stacje robocze. Poinformowałam już kierownika wydziału. Dostaniesz wszystkie zasoby, jakie będą potrzebne. A jeśli nie zdążę wszystkiego odtworzyć? Zapytałam cicho, wypowiadając lęk, który trzymał mnie za gardło od poprzedniego wieczoru. Wtedy poprosimy o awaryjne przedłużenie terminu, odparła stanowczo. Ale najpierw zobaczmy, co Ray zdoła odzyskać. Po południu mieliśmy odpowiedź. Rayowi udało się odzyskać około 80% plików. Niestety, najnowsze wersje kilku kluczowych sekcji były nie do odratowania, całkowicie uszkodzone. Lepsze to niż nic, powiedziałam, próbując zabrzmieć optymistycznie, wpatrując się w listę odzyskanych i utraconych dokumentów. Znacznie lepsze, zgodziła się profesor Martinez. Teraz musimy sporządzić dokładny harmonogram odbudowy zaginionej pracy. Wspólnie stworzyłyśmy intensywny plan 16 godzin dziennie w laboratorium. Najpierw odbudowa zoptymalizowanego algorytmu, potem pisanie od nowa części z wnioskami. Zaproponowała, że będzie na bieżąco czytać moje sekcje i od razu udzielać uwag, by przyspieszyć cały proces. Nie wiem, jak ci dziękować, powiedziałam, gdy kończyłyśmy plan. Jeszcze mi nie dziękuj, uśmiechnęła się z determinacją. Podziękujesz, gdy oddamy pracę na czas i ukończysz studia z wyróżnieniem. Tego wieczoru rozłożyłam się w laboratorium, gotowa na pierwszą całą noc pracy. Wtedy zadzwonił telefon. Na ekranie pojawiło się imię mojej matki. Po chwili zawahania odebrałam. Amber, gdzie jesteś? Martwimy się. Jej głos nie zdradzał troski. Był przepełniony irytacją. Jestem na uczelni, odparłam spokojnie. Zatrzymałam się u przyjaciółki. To niedorzeczne. Ucieczka niczego nie rozwiązuje. Tyler czuje się okropnie z powodu wypadku. To nie był wypadek, przerwałam jej, zaskoczona własnym spokojem. Celowo zniszczył mój sprzęt, a przy okazji być może zrujnował moją karierę akademicką. I nikogo to nie obeszło. To nieprawda. Oferowaliśmy ci nowy komputer po wiosennej przerwie. Moja praca dyplomowa musi być oddana za 6 dni, mamo. Po przerwie będzie za późno. Zapadła cisza. Na pewno w takiej sytuacji dadzą ci przedłużenie.
Mówisz o sytuacji, w której mój brat złośliwie zniszczył moją pracę, a moi rodzice się z tego śmiali. Słowa zawisły między nami ciężko jak ołów. Przekręcasz wszystko, opowiedziała z urazą. Tyler popełnił błąd. Wszyscy je popełniamy. Błąd to coś przypadkowego. To, co zrobił Tyler, było zaplanowane. A wasza reakcja pokazała mi dokładnie, na jakiej pozycji stoję w tej rodzinie. Co to ma znaczyć? Że kończę z zabieganiem o akceptację, której nigdy nie dostanę. Teraz muszę pracować. Dam ci znać, kiedy przyjadę po resztę rzeczy. Zakończyłam rozmowę, zanim zdążyła odpowiedzieć. Potem całkowicie wyłączyłam telefon. Przez kolejne 3 dni istniał dla mnie tylko jeden świat kodu, algorytmów i niezłomnej determinacji. Spałam na polowym łóżku w pokoju socjalnym laboratorium, kąpałam się w siłowni i żywiłam się przekąskami z automatów i jedzeniem na wynos. Rachel przynosiła mi świeże ubrania i wsparcie moralne. Profesor Martinez regularnie sprawdzała moje postępy, udzielając mi nieocenionych wskazówek. 4. dnia spotkała mnie niespodzianka. Do laboratorium przyszedł Marcus, kuzyn Rachel, z torbą jedzenia z mojej ulubionej tajskiej restauracji. Rachel opowiedziała mi, co się stało, wyjaśnił. Pracuję w TechFusion w centrum. Zajmujemy się odzyskiwaniem danych i bezpieczeństwem systemów. Pomyślałem, że może mogę pomóc. Marcus poświęcił całą swoją przerwę obiadową na analizowanie mojego kodu i sugerowanie ulepszeń w procesie rekonstrukcji. Zanim wyszedł, wręczył mi swoją wizytówkę. Gdy skończysz tę pracę magisterską, zadzwoń. Zawsze szukamy specjalistów od algorytmów. I obiecuję, że nikt tu nie rozbije twojego laptopa. Jego propozycja była pierwszą konkretną oznaką, że może jednak czeka mnie jakaś przyszłość, może nawet kariera, a poza tym całym kryzysem. Tego samego popołudnia spotkała mnie kolejna niespodzianka. 3 kolegów z seminarium projektowania algorytmów zjawiło się w laboratorium z kawą i determinacją. Profesor Martinez wspomniała, że przydałaby ci się pomoc, powiedziała Eliza, najzdolniejsza programistka w naszej grupie. Każdemu z nas przydarzyła się jakaś katastrofa z pracą magisterską. Może nie aż tak dramatyczna, ale jednak. Przez następnych 8 godzin moi koledzy pomagali mi rozwiązywać błędy, testować implementację, a nawet odtworzyć część dokumentacji, którą straciłam. Ich gotowość do poświęcenia własnych dni wolnych, by mi pomóc, była wzruszająca i wzmacniająca. Tymczasem badałam moje opcje prawne. Krótka konsultacja w Uniwersyteckim Biurze Pomocy Prawnej potwierdziła moje przypuszczenia, a miałam podstawy, by wnieść sprawę do sądu drobnych roszczeń przeciwko Tylerowi za zniszczenie mojego mienia i wynikające z tego szkody. Sam laptop jest wart może z $1200, wyjaśniła studentka prawa, ale możesz też dochodzić odszkodowania za utracony czas pracy i potencjalne straty zawodowe, jeśli masz na to dokumentację. Zaczęłam więc skrupulatnie wszystko dokumentować: godziny spędzone na rekonstrukcji, e-maile z profesor Martinez opisujące incydent, zdjęcia uszkodzonego sprzętu, a nawet oświadczenie Raina potwierdzające, że zniszczenie było celowe. 5. dnia udało mi się odtworzyć mój algorytm i robiłam znaczące postępy w części końcowej pracy. Profesor Martinez z coraz większym optymizmem przeglądała moje postępy. To jest w zasadzie bardziej eleganckie niż twoja wcześniejsza wersja, zauważyła. Czasem nowy początek pozwala nam spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Pracowałam przez całą noc, napędzana determinacją i wsparciem ludzi, których wartości i troski wcześniej nie doceniałam. Gdy moje rodzinne wsparcie zostało bezapelacyjnie wycofane, ci ludzie okazali się moją prawdziwą siecią ratunkową. O świcie, w dniu poprzedzającym ostateczny termin, przeprowadzałam ostatnie testy algorytmu. Wyniki zgadzały się z moimi przewidywaniami badawczymi. Gdy promienie porannego słońca wpadały przez okna laboratorium, opadłam na krzesło i zdałam sobie sprawę, udało mi się. Wbrew wszystkiemu, dzięki ludziom, którzy naprawdę cenili moją pracę i potencjał, zrekonstruowałam swoją pracę magisterską. Nie była identyczna z oryginałem. W pewnych aspektach była nawet lepsza, a bardziej skoncentrowana, precyzyjna w argumentacji. Został mi 1 dzień na formatowanie, korektę i przygotowanie do złożenia.
A potem jeszcze jedno zadanie, zmierzenie się z rodziną, która sądziła, że jednym aktem złośliwości przekreśliła moją przyszłość akademicką. Nie mieli pojęcia, do czego jestem zdolna. Ale mieli się o tym wkrótce przekonać. I na zewnątrz, do mojego samochodu, gdy ładowałam ostatnie rzeczy, moja matka wybiegła za mną. Amber, proszę, błagała, łzy płynęły jej po policzkach. Jesteśmy twoją rodziną, nie możesz tego zrobić. Zatrzymałam się, jedną ręką trzymając klamkę od drzwi. Rodzina wspiera się nawzajem. Rodzina szanuje marzenia i osiągnięcia każdego ze swoich członków. W tym domu tak się nie dzieje. Kochamy cię, nalegała. Może i tak przyznałam. Ale nie szanujecie mnie ani tego, co dla mnie ważne. A ja już nie mogę udawać, że to wystarczy. Wsiadłam do samochodu i odjechałam, patrząc, jak dom mojego dzieciństwa maleje w lusterku wstecznym. Czułam żal za rodziną, jakiej pragnęłam, a nie tą, którą miałam. Ale było też coś głęboko wyzwalającego poczucie, że wreszcie stanęłam w obronie samej siebie i własnej wartości. 3 kolejne tygodnie były istnym wirującym tornadem. Całą sobą zaangażowałam się w przygotowania do obrony pracy magisterskiej. Pracowałam blisko z profesor Martinez, analizując możliwe pytania i wyzwania ze strony komisji. Przeniosłam się z kanapy Rachel do małego studia blisko kampusu Umetanio, z używanych mebli i uratowanych resztek mojego dobytku. Tyler nie pojawił się na rozprawie w sądzie do spraw drobnych roszczeń. Moi rodzice tak. Siedzieli cicho z tyłu sali sądowej, gdy przedstawiałam dowody, zdjęcia zniszczonego laptopa, opinię działu IT potwierdzającą celowe działanie, dokumentację godzin spędzonych na odzyskiwaniu pracy oraz oświadczenie profesor Martinez o akademickich konsekwencjach. Sędzia orzekł na moją korzyść. Tyler miał zapłacić $3800 równowartość nowego laptopa oraz odszkodowanie za utracony czas pracy i utracone szanse zawodowe. To było wyraźne zwycięstwo. A jednak widok moich rodziców wychodzących z sali sądowej bez słowa sprawił, że pod warstwą satysfakcji rozgościła się pustka. Tego wieczoru, przygotowując się do obrony zaplanowanej na kolejny tydzień, otrzymałam niespodziewanego maila od Tech Innovate, firmy badawczej, która wcześniej wyraziła zainteresowanie moją pracą. Otrzymaliśmy wstępną wersję twojej pracy od profesor Martinez, napisano. Twoje innowacyjne podejście i odporność zrobiły na nas wrażenie. Nasza oferta oceny twojej pracy pod kątem zatrudnienia wciąż jest aktualna. Skontaktuj się z nami po obronie. To był ostateczny dowód, że obrona samej siebie i swojej pracy była właściwą decyzją niezależnie od rodzinnych więzi, które w tym procesie się rozpadły. Straciłam iluzję rodzinnego wsparcia, ale zyskałam coś znacznie cenniejszego. Autentyczne uznanie mojej pracy i początek zawodowej przyszłości opartej wyłącznie na moich zasługach. Zamknęłam laptopa nowy, kupiony za pieniądze z wyroku sądu i uświadomiłam sobie, że akt destrukcji dokonany przez Tylera ostatecznie się nie powiódł. Zniszczył komputer, ale nie mnie. W gruncie rzeczy niechcący pomógł mi odkryć, jak silna naprawdę jestem. Rano w dniu obrony pogoda była rzeźka, niebo czyste, a słońce wlewało się przez okna sali konferencyjnej Wydziału Informatyki. Stałam przy mównicy naprzeciw 5 profesorów, którzy mieli zdecydować, czy moja praca spełnia wymagania magisterskie z zakresu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych. Profesor Martinez siedziała wśród nich z dyskretnym, zachęcającym uśmiechem. Przez kolejne 45 minut prezentowałam swoje badania, demonstrowałam skuteczność algorytmu na danych medycznych i odpowiadałam na coraz trudniejsze pytania komisji. Tygodnie przygotowań opłaciły się, odpowiadałam pewnie, a moja znajomość materiału pogłębiła się dzięki konieczności odtworzenia jego części z pamięci. W końcu przewodniczący komisji powiedział: Gratulacje, pani Harrison. Pańska praca została przyjęta z wyróżnieniem. Fala emocji niemal przełamała moją zawodową powagę. To nie była tylko akademicka walidacja. To był dowód, że pokonałam wszystkie przeszkody, również te pochodzące od ludzi, którzy powinni mnie wspierać. Profesor Martinez podeszła do mnie, gdy reszta komisji opuściła salę. To była jedna z najmocniejszych obroń, jakie widziałam od lat, powiedziała, a jej zwyczajowy dystans ustąpił miejsca autentycznej dumie.
Nie dałabym rady bez pani pomocy, odparłam, wdzięczność w głosie nie do opisania. Ja tylko otworzyłam drzwi, poprawiła mnie. To ty przeszłaś przez nie o własnych siłach. Tydzień później odbyła się ceremonia ukończenia studiów. Stałam w szeregu z innymi magistrantami, a ciężar uroczystego kaptura i świadomość, ile mnie to kosztowało, sprawiały, że prostowałam się dumnie. Przeskanowałam wzrokiem publiczność. Nie zaskoczył mnie brak moich rodziców czy Tylera. Co mnie zaskoczyło, to jak mało ich nieobecność bolała w porównaniu z dumą, którą czułam z samej siebie. Rachel siedziała w trzecim rzędzie, wiwatując, gdy wyczytano moje imię. Obok niej siedział Markus, nie tylko oferował mi pracę w Tech Fusion, ale i przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku dla naszych umiejętności. W sekcji dla wykładowców profesor Martinez obserwowała mnie z godnością i aprobatą. To była teraz moja wybrana rodzina, ludzie, którzy cenili osiągnięcia i integralność. Którzy rozumieli wartość pracy intelektualnej. Którzy wspierali bez oczekiwania uległości. Pieniądze z wyroku sądowego przyszły 3 dni po ukończeniu studiów, czek na $3800. Nie tylko za zniszczony sprzęt, ale jako formalne uznanie, że to, co się stało, było złe. Tyler początkowo odmawiał zapłaty, ale sąd miał sposoby. Według zgryźliwego maila od ojca, to oni pożyczyli mu pieniądze, by zamknąć ten absurdalny rozdział. Część środków przeznaczyłam na nowoczesnego laptopa do pracy w Tech Fusion, zajmowałam się tam algorytmami dla analizy danych medycznych, bezpośrednią kontynuacją moich badań. Resztę wpłaciłam jako kaucję na lepsze mieszkanie, bliżej biura. 2 tygodnie po rozpoczęciu pracy zadzwoniła mama. To był nasz pierwszy kontakt od czasu rozprawy. Tęsknimy za tobą, powiedziała cicho, niepewnie. Twój ojciec i ja dużo rozmawialiśmy. Chyba nie najlepiej to wszystko rozegraliśmy. To było najbliższe przeprosinom, na jakie było ich stać. Doceniam to, odpowiedziałam ostrożnie. Tyler ma trudny czas, kontynuowała. Stracił pracę u wujka, ciężko mu znaleźć coś nowego z tym wpisem w aktach. Złożony przeze mnie raport na policji skutkował wykroczeniem. Tyler dostał kuratora i grzywnę. Ten ślad zostanie z nim na długo. To przykre, powiedziałam chłodno, nie oferując oczekiwanej litości. Może mogłabyś z nim porozmawiać, zasugerowała niepewnie. Pomóc mu się ogarnąć. Zawsze byłaś taka zorganizowana. Prawie się roześmiałam. Kiedyś moje umiejętności były ignorowane, teraz, gdy Tyler miał problemy, nagle okazywały się cenne. Mamo, nie mogę tego za niego naprawić. On podjął swoje decyzje, tak jak ja swoje. Ale jesteśmy rodziną, powtórzyła, sięgając po ostatni argument, który kiedyś działał. Rodzina to nie przyzwolenie na destrukcję, odpowiedziałam. To wzajemna odpowiedzialność i szacunek. Nauczyłam się tego w bolesny sposób. Zapadła długa cisza. Czy jeszcze kiedyś cię zobaczymy? Zapytała w końcu. Był w tym prawdziwy ból. I mimo wszystkiego poczułam cień empatii. Nie odcinam się od was, zapewniłam. Ale nasza relacja musi się zmienić. Musicie zrozumieć, że moja praca i moje cele są ważne. Że to, co zrobił Tyler, to nie głupi wybryk, tylko poważne przewinienie. Staram się to zrozumieć, powiedziała cicho. To nie było pojednanie, ale początek. Rysa w murze zaprzeczeń, jaki zbudowali wokół naszej rodzinnej dynamiki. W kolejnych miesiącach wyznaczyłam ostrożne granice. Odwiedzałam rodziców okazjonalnie, na krótko niedzielny obiad, krótka kawa. Z Tylerem utrzymywaliśmy dystans, nasza relacja została trwale zmieniona. Ostatecznie znalazł nową pracę, dzięki znajomościom jego urok osobisty pomógł mu wyjść na prostą. Moja kariera w Tech Fusion kwitła. 6 miesięcy po obronie mój algorytm został wdrożony pilotażowo w 3 szpitalach, pomagając w wykrywaniu wczesnych objawów chorób serca. Praca, o którą tak walczyłam, zaczęła realnie zmieniać życie ludzi. Rok po incydencie z laptopem otrzymałam niespodziewanego maila od Jake'a, przyjaciela Tylera, który był wtedy świadkiem zdarzenia. Myślałem ostatnio o tym, co się wtedy wydarzyło. Chciałem powiedzieć, że przepraszam. Wiedziałem, że to, co zrobił Tyler, było złe, ale nie miałem odwagi zareagować.
To, jak się później za siebie wzięłaś, uświadomiło mi, że też muszę być lepszy. Jego słowa przypomniały mi, że nasze działania mają zasięg większy, niż czasem przypuszczamy. Mój akt szacunku dla samej siebie skłonił kogoś innego do refleksji nad własnym milczeniem. Ale najgłębsza zmiana dokonała się we mnie. Przestałam mierzyć swoją wartość aprobatą rodziny. Zbudowałam życie oparte na własnych wartościach, wśród ludzi, którzy je podzielali. Bolesna lekcja laptopa ostatecznie uwolniła mnie od wyniszczającej potrzeby szukania uznania tam, gdzie go nigdy nie było. Pewnego wieczoru, gdy Markus i ja pracowaliśmy do późna nad wymagającym projektem, zapytał: żałujesz, że pozwałaś brata? To musiało być trudne wystąpić przeciwko własnej rodzinie. Zastanowiłam się chwilę. Żałuję, że to było konieczne, odpowiedziałam. Ale nie żałuję, że stanęłam w obronie siebie. Czasem to, co najtrudniejsze, jest jednocześnie tym, co właściwe. Cokolwiek by było powiedział, uważam, że postąpiłaś słusznie. Twoja praca jest zbyt cenna, by ją zlekceważyć czy zniszczyć. Jego proste uznanie wartości mojej pracy, coś, czego nigdy nie usłyszałam od rodziny, pokazało mi, jak daleko zaszłam. Bo prawda jest taka, kiedy Tyler roztrzaskał tamten laptop, zniszczył coś więcej niż tylko sprzęt. Roztrzaskał moje złudzenia o rodzinie i moim w niej miejscu. Ale z tych odłamków zbudowałam coś silniejszego, życie zdefiniowane nie przez cudze oczekiwania, ale przez moją determinację i integralność. Niektórzy nigdy nie docenią twojego daru, dopóki nie przestaniesz go dawać. Inni rozpoznają twoją wartość od razu i pomogą ci ją dostrzec. Mądrość polega na tym, by znać różnicę. I zrozumieć, że czasem wybrana rodzina może nakarmić twoją duszę w sposób, w jaki ta biologiczna nigdy nie potrafiła. Więc jeśli stoisz przed swoją własną wersją zniszczonego laptopa chwilą, gdy ktoś próbuje zniszczyć to, co dla ciebie ważne, pamiętaj, nie porażka cię definiuje, lecz twoja odpowiedź na nią. Wstań. Powiedz swoją prawdę. I odbuduj, bo to, co stworzysz z tych zgliszcz, może być piękniejsze i bardziej prawdziwe, niż kiedykolwiek śmiałaś sobie wyobrazić.